Cześć, witam Was w 180 vlogu już. Moi drodzy, dzisiaj będzie dość ciekawy vlog. Dostałem zlecenie na wyciek w ścianie. Tam było już wcześniej to odrobinkę podkułem, sprawdzić, gdzie ten wyciek jest. No i się okazało, że wyciek jest na trójniku. Rury stare, tam bodajże ponad 50 lat miały, czy 40, jakoś tak, no na pewno nie mniej jak 40. To, co tu widzicie na tej grafice za mną, no było coś bardzo podobnego, zresztą zobaczycie to tutaj na materiale, jak ta rura wyglądała. Nie będę tutaj Wam opisywał, jaki to był wyciek, jaka przyczyna, bo najlepiej to zobaczyć, ale powiem Wam, że no, ten wyciek był w najgorszym możliwym miejscu, czyli na trójniku rur stalowych, czyli trzeba było tam się wciąć, wyciąć, wykręcić. W jakim stanie te rury były, no zobaczycie oczywiście na dzisiejszym materiale. I jak to rozwiązałem, jak to wszystko wyszło. Generalnie rzecz biorąc, chodziło o to, bo to robiłem na parę dni przed świętami. Także no, generalnie rzecz biorąc, jak to będziecie oglądać, to koło tygodnia temu. I tu chodziło tylko o to, żeby wstawić taki tak zwany bypass w te stare rury, żeby pani mogła na święta po prostu funkcjonować. Prawdopodobnie, nie wiem czy po świętach, czy po Nowym Roku, ale prawdopodobnie pani się zdecyduje na wymianę całej instalacji wodnej, bo no, ta instalacja wodna, powiem Wam, no, z racji wieku pozostawia bardzo wiele do życzenia. Bo to, że w jednym miejscu szczeliło, równie dobrze może za chwilę to się powtórzyć w innym miejscu. No ale póki co to ja zrobiłem tylko tak, żeby na okres świąteczny pani po prostu miała wodno, bo ciężko sobie wyobrazić no, święta bez wody. Tam nawet do spłuczki nie było, tam zobaczcie taką beczkę pani miała po prostu w mieszkaniu, w bloku, w beczce wodę, bo co, dzięki uprzejmości sąsiadów, bo po prostu nie miała w całym mieszkaniu wody. No i jak to się mówi, jak się to ma na co dzień, to się tego nie docenia. Tego już później nie nagrywałem, ale później jeszcze tam musiałem do piecyka zrobić też, przebić troszeczkę się przez trójnik, bo był zarośnięty. Takie jeszcze drobne naprawy, ale tego już nie nagrywałem. Nagrałem tą główną naprawę, na którą Was zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. Cóż jeszcze, wszystkim, no co prawda spóźnione, ale szczere, wszystkiego dobrego w święta. Powinienem to zrobić w zeszłym tygodniu, wyleciało mi to z głowy, także wszystkiego dobrego po świętach, że tak powiem. Także no cóż, nie przedłużam, nie przynudzam, zapraszam do oglądania i jak zawsze za tydzień na kolejny materiał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Hej, cześć, witam Was w kolejnym dniu. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy na awarię typowo hydrauliczną, także no nie będziemy czegoś tam montować urządzenia, będziemy naprawiać, bardziej dzisiaj reanimować. Ale o co chodzi? Pani ma no, starą stalową w ocynku instalację wodną i w ścianie na trójniku jej szczeliło, no gdzieś się rozszczelniło, pękło, przegniło. W każdym bądź razie jak się puści wodę, to takie jak z igiełki, jak ze szczykawki, tak ciurka woda. Tam już byłem, oglądałem wcześniej, no tam także no cały problem Wam powiem polega na tym, że jest to na trójniku, a tu się z panią umówiłem, no nie chcę jej przed świętami pruć ścian,
nie chcę przed świętami pruć ścian, bo tam się pani Ogłęk zdecydowała na wymianę całej instalacji wodnej, no co i też polecałem, bo jak w jednym miejscu, to za chwilę pójdzie w drugim. Ale żeby przed świętami, na święta bez wody nie została, bo po prostu nie może wody używać z tego względu, że tam nie jest jakiś potężny wyciek, zresztą może uda mi się to nagrać, to wam pokażę. Chodzi o to, że muszę ten trójnik wyciąć i wpiąć się w tą instalację jakoś chociaż prowizorycznie, żeby przez okres świąteczny po prostu wodę mogła pani używać, bo raczej ciężko na same święta zostać bez wody w całym mieszkaniu. To jest raczej takie słabe, nie? Także dzisiaj będzie taka typowa reanimacja, może to chyba dobre słowo, założenie takiego bypassa na te rury, czyli usunięcie tego trójnika i nie wiem, jakaś próba wpięcia się w te rury. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w ogóle. Ale chodzi o to, żeby się wpiąć w te rury i pominąć ten wyciek, usunąć. A po świętach czy po Nowym Roku to tam już tak wstępnie ustalone, że będziemy wymieniać całą instalację. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Troszeczkę tam te ściany będę musiał podkuć, bo to wszystko jest pod tynkiem zamurowane. Także jakimiś tam jak najmniejszymi szkodami teraz to zrobić, żeby tylko tą wodę podłączyć, żeby pani mogła używać. Także nie wiem, raczej to nie będzie jakaś tam rewelacja, schowane. Chodzi o to, żeby tylko założyć i żeby była woda. Wiem, teraz mieszam takie masło maślane trochę. Najlepiej chyba, jak to sami obejrzycie, o co mi chodziło. Także cóż, zapraszam do oglądania. Jedziemy do tej pracy. Mam nadzieję, że będę mógł nagrać i zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co tam wymodzę, co tam się wymyśli. Także do zobaczenia na miejscu. No i zaczynamy pracę, czyli szlifierka musi być, mój niezawodny klucz i tutaj właśnie jest dziurka, która była wcześniej wybita i tutaj mamy wyciek właśnie na tym łączeniu. Zaraz puszczę wodę, zobaczycie. I widzicie tutaj na dole i tutaj wszędzie w koło wycieka. Tak jak się później okaże, ta rurka po prostu była tylko dociśnięta, było tak przegnite, że ona się już nie trzymała. Ale niestety trzeba rozkuć tu więcej, żeby się dostać do tych rur, i żeby jakiekolwiek narzędzia tam móc włożyć, użyć tych narzędzi, czyli tą ścianę trzeba rozkuć. Jak widzicie tutaj już wcześniej dłużej ciekło, bo na ścianie widzicie zaciek w koło. Także już kapało tam, leciało, bo kapało to za mało powiedziane, dość mocno i chyba dość długo. Także rozkuwamy tyle, żeby móc pracować, mieć miejsce na jakiekolwiek czynności. Tu akurat jest ten cały szacht, tam gdzie wszystkie rury idą, także w środku jest puste, łatwo się odkuwało to wszystko, także tutaj nawet ciężkiego sprzętu typu tego właśnie młota nie brałem, tylko młotkiem i przecinaczkiem to wszystko robiłem, także tutaj gładko, szybko szło. I teraz tu mam odkryte wszystko. I teraz zobaczcie, jak to jest przegniłe, jak puszczę wodę. Teraz dokładnie widać, jak to wszystko w koło wycieka.
Także tutaj właśnie na tym łączeniu trójniku to wszystko trzeba będzie rozpiąć i poskręcać. Tak by to było na samej rurce, to by było pół biedy, ale właśnie na takich rurach, na trójnikach to jest najgorsza generalnie robota. Tu jak widzicie już też przekwit jest na tym kolanku na zewnątrz, ale to też całość wymienimy. Także no, podejrzewam, że te rury głębiej są w podobnym stanie. No i tutaj teraz będziemy zaraz ciąć, tylko jak widzicie, no trzeba to tak ugryźć, no żeby potem móc się jeszcze wpiąć w te stare rury, bo najłatwiej to wszystko powycinać i już, ale no tutaj trzeba się wpiąć, żeby to funkcjonowało. Bo tak jak mówiłem, tutaj mamy założyć tylko takie obejście, bypass, żeby pani miała po prostu wodę na czas świąt. Czyli wcinam się tutaj na trójniku, jest pierwsze cięcie i powiem wam, że ta moja niezawodna kątówka tutaj nie jest duża, no i daje sobie radę w takich małych otworach, że tak powiem. No, także, no mówię, tutaj nie było zbyt wygodnie do cięcia. Ciąć trzeba było przemyślanie, żeby sobie nie narobić dodatkowej pracy, czy też no potem nie rozkuwać jeszcze więcej ściany, żeby móc się gdzieś wpiąć. Także tutaj trzeba było pomyśleć 2 razy, zanim raz się cięło. No i tutaj jakiś było zaślepiony kawałek, czyli to już nie będziemy nawet montować, bo skoro zaślepione, to nieużywane. No i teraz tu już się wszystko rusza, ale musimy to właśnie odejście od licznika. O, tutaj kawałek, zobaczcie, ja z jednej strony nacięłem, z drugiej samo odpadło. Ale zobaczcie, jak to było zarośnięte, to jeszcze nic. Później zobaczycie na trójniku, jak było zarośnięte tym kamieniem. A ten kawałeczek, który mam w ręku, to odciąłem tylko z jednej strony, a to z drugiej samo odeszło, było tak przegniłe, że po prostu w koło już odeszło od tego trójnika. Ten gwint, a raczej pozostałość po tym gwincie została właśnie w tym trójniku. Tutaj widzicie też na tym kolanku też już przekwit był. No tutaj teraz ścinam te kolanko, bo tak jak mówię, tutaj od licznika wszystko nowe pójdzie. No. Mamy kolejny element. No i bierzemy się za dalsze rozbieranie. Tutaj muszę teraz wykręcić to, co wychodziło od licznika, ten trójnik cały. Tutaj później też wymieniałem wężyk, tą spłuczkę, tak jak mówiłem, ale tego już nie nagrywałem. Tutaj wam tylko pokażę no, tą główną awarię. I ten zawór też generalnie on już nie trzymał. Jak się wodę tym zaworem zakręcało, to i tak do spłuczki woda leciała. Także to wszystko pójdzie po prostu weg. I tutaj generalnie wystarczy wykręcić śrubunek. No i to wszystko idzie do wyrzucenia, tu nie będę nic odzyskiwał. Po prostu wszystko założę nowe, łącznie z śrubunkiem.
Tutaj tylko zasłonię papierem, żeby tam gruzu czy tam brudu nie naleciało. No i teraz ten trójnik. Myślałem, że będę miał problem, że będę musiał więcej ciąć, żeby wydobyć, bo ten trójnik tam jeszcze szedł na kuchnię. A tutaj naciąłem tak dalej, właśnie tam, gdzie rura wychodziła jeszcze do kuchni z tego trójnika, to tam naciąłem i po prostu pomyślałem, że ten trójnik, jak tam odetnę tą rurkę, to trójnik po prostu wykręcę z tej rury, która idzie tam w stronę łazienki. Taki był pierwotny plan. No i powiem wam, że prawie mi się udało. Tu jeszcze nacinam tak na długość gwintu, bo obliczyłem, ile gwintu może być wkręcone w ten trójnik. Także no, wycinam ten właśnie odcinek, gdzie gwint pozostał. Choć generalnie powiem wam, że no, niepotrzebnie. A dlaczego? Zaraz zobaczycie. No tak jak widzicie, no, miejsca za wiele tutaj nie ma do manewrów. Trzeba było kombinować. No tak, mogłem wykuć jeszcze raz tyle, powiedzmy, i wtedy łatwiej by było, ale no nie chciałem jakiejś tam wielkiej dziury robić, bo nie sztuka jest po prostu wywalić pół ściany, no ale zrobić to tak, żeby jak najmniejszym, że tak powiem, najmniejszymi stratami. No i teraz zobaczcie, będę próbował wykręcić ten trójnik. I co tu się stanie? No, moi drodzy, stanie się to, że on po prostu się wyłamał. Był tak przegniły, że po prostu się wyłamał. I zobaczcie, jaki tu jest prześwit. Praktycznie tego prześwitu nie ma. No i tutaj jeszcze ten kawałeczek będę musiał wyciąć, ale zobaczcie tutaj. To jest trójnik 3/4, nie pół cala, ale 3/4. I zobaczcie, jaki jest zarośnięty. Tutaj praktycznie woda nie przelatywała i to szło wszystko właśnie na łazienkę, czyli umywalkę, piecyk gazowy i prysznic. I tutaj to zostało, które muszę wykręcić i tam, jak widzicie, głębiej muszę te kolano wykręcić. Tutaj oczywiście kontruję sobie rurę, która idzie w kierunku kuchni, żeby przy odkręcaniu gdzieś tam w ścianie nie poluzować jej, nie odkręcić, żeby gdzieś tam woda nie kapała. I tutaj morsem zaparło się o ścianę i tu mogę teraz śmiało tym większym kluczem próbować wykręcić. Bałem się, że też będzie przegniły gwint, że urwę, że będę musiał jednak więcej wykuwać, ale puściło. Tu się udało wykręcić z tej rury, która szła do kuchni. Tylko to wszystko tak blisko siebie było, że musiałem sposobem trochę wykręcić jedno, potem drugie. I teraz właśnie tą resztkę trójnika z tej rury 3/4. No i tutaj pojawiła się kolejna niespodzianka, znaczy to generalnie udało mi się normalnie wykręcić, tylko jak się okazało, gwint na tej rurze 3/4 był do połowy też zgniły, czyli nie było połowy gwintu. No bo tu planowałem właśnie założyć, wpiąć się w tą rurę, na ten gwint nakręcić.
ale Wam zaraz pokażę, może będzie widać jak on wyglądał, także no, postanowiłem ten gwint ściąć i nagwintować, ale to za chwilę zobaczycie. No i tutaj udało się wykręcić to, co szło do kuchni. Teraz zwróćcie uwagę, nie wiem czy widać, tam od tyłu po prostu tego gwintu nie ma. Jest tak przegniły, że gwint jest tylko do połowy, a tam z tyłu gwint po prostu zniknął. Czyli na tej grubej rurze 3/4, tu na tej półcalowej gwint ok był, ale na tej 3/4 właśnie tutaj bliżej mnie tego gwintu praktycznie nie było z jednej strony, także tu nic innego nie pozostało jak ściąć te resztki starego gwintu i zrobić nowy. No oczywiście tutaj muszę kawałeczek jeszcze podkuć z tego względu, no, że musi mi tutaj głowica od gwintownicy wejść. Głowica od gwintownicy jest dość duża, także no jeszcze muszę mieć pole, żeby no, obracać tym, żeby móc gwintować oczywiście. No. I tu jak widzicie już sobie przygotowałem, czyli muszę teraz ściąć. Tu jeszcze przymierzam gwintownicę, czy na pewno dobrą głowicę wziąłem 3/4, ale pasowało, także nie będę gwintował na starym gwincie, tylko mała przymiarka. Teraz ścinam ten zgniły gwint. Nie wiem, czy tutaj dobrze pokażę, chyba zobaczcie jak on wyglądał, taki stożek, no może słabo pokazało. Tutaj te zadziory zeszlifowuję i tutaj będę mógł teraz zrobić, powiedzmy to umownie, na tej zdrowej części rury nowy gwint. Tu jak widzicie, no głowica jest dość duża, głęboka, także no dlatego tyle też musiałem wykuć. I teraz robię nowy gwint na tej rurze, żeby móc się wpiąć w to. No, tutaj troszkę mi to zajęło, dlatego że no, mało miejsca sobie zrobiłem. Mogłem powiedzmy więcej wykuć i większe bym miał pole ruchu tą głowicą, by szybciej szło. No ale tu nie chodzi też o to, żeby zrobić to szybko, no żeby jak najmniej. Ja zawsze wychodzę z założenia, że należy robić jak najmniej szkód, jeśli już trzeba robić jakieś. Wiem, że niektórzy nie patrzą i rozwalą pół ściany, żeby rurkę wymienić. No ja tak raczej nie robię. Zawsze wykuwam tyle, ile jest niezbędne. No, tutaj nagwintowałem, tylko jak widzicie jeszcze mało tego gwintu, krótki gwint. Generalnie by trzymało, ale postanowiłem jeszcze trochę nagwintować, żeby ten gwint był dłuższy, żeby no pewniej trzymało, głębiej wkręciło się.
Także generalnie rzecz biorąc nagwintowałem na całą szerokość gwintownika. No i teraz jeden i drugi gwint uszczelnić, czyli na tej rurze do kuchni, no i tutaj gdzie gwintowaliśmy. I teraz będziemy mogli tutaj się podłączać z tym, nazwijmy to umownie, bypassem, żeby ta woda się po prostu rozprowadziła i do kuchni, i na łazienkę. Czyli owijam najpierw, uszczelniam na tej starej rurze, która idzie do kuchni. I tak jak pewnie zauważyliście, używam tylko nici teflonowej, nie mylić z teflonem. Po prostu bardzo lubię tym robić. Także nigdy mnie nie zawiodła, także używam tylko i wyłącznie tej nici. Czy do gazu, czy do wody. Właśnie używam tylko tej nici. Robię tym od wielu, wielu lat i mogę powiedzieć, że się idealnie sprawdza. Ale nie neguję też, znam gro hydraulików, którzy wolą pakuły i wcale tego nie neguję. No, każdy robi na tym, na czym lubi. Ważne, żeby to było łączenie szczelne i pewne. No i teraz tutaj, jak się już domyślacie, to przyłączę, zrobię na peksie. Tutaj jak widzicie nowy śrubunek, nowy zaworek, nowy trójnik, nowa redukcja. Powiem Wam, te ocynki używam bardzo sporadycznie. No tutaj w takich przypadkach no, można założyć ocynk, bo to jest instalacja przejściowa, także generalnie powinno się zakładać wszędzie miedź lub jeśli się robi na takich, to miedź. No tutaj generalnie miedzi też nie powinno się z ocynkiem mieszać, łączyć, bo też się szybciej zakamienia, ten kamień się bardziej wytrąca, także dobrze jest łączyć ocynk z ocynkiem, a nie z miedzią. Ale jak się już robi na przykład wszystko w peksie, czy wszystko w miedzi, czy wszystko w plastiku, to wtedy już jeśli jakieś kształtki sztywne się daje, to właśnie dobrze dawać wtedy kształtki na przykład miedziane. Ale ocynk powinno się łączyć z ocynkiem, nie z miedzią. No i tutaj redukcję założyłem z 3/4 na 1/2. Tutaj bezpośrednio już przejściówkę, kształtkę PEX wkręcam. No i tu muszę, jak widzicie, jest wszystko blisko siebie bardzo. Także tutaj muszę pokombinować, żeby jeszcze założyć tam trójnik, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Że tam tutaj zakładam na tą rurę, która idzie do kuchni, zakładam właśnie kolano. Kolano, które tam jest właśnie gwint z zewnątrz, idzie na kolano idzie na tą rurę do kuchni.
Będę musiał podnieść trochę do góry, potem to wypuścić właśnie kolankami w dół. Z tego względu, że no tutaj był trójnik, te rury się praktycznie ze sobą stykały. No i nie bardzo miałbym jak to połączyć inaczej. No i tutaj oczywiście sobie od razu zaprasowuję, żeby nie kombinować w tym otworze. Tam, gdzie co się da, gdzie się da, to zaciskam na zewnątrz, a tylko te skręcone, wkręcone już tam w tym, że tak powiem, otworze roboczym. No i teraz sobie tutaj odmierzam długość rurki. No i tutaj muszę sobie zaznaczyć, tak żeby no, ta rurka weszła do końca. No zawsze też nie można za blisko ucinać. Te pierścienie zaciskowe też nie mogą, że tak powiem, ściśle do siebie dolegać. Zawsze jakiś tam musi być mały odstęp od tych pierścieni od siebie. No i tutaj też jeszcze przymiarka. I tutaj właśnie od tej rury, od wody, tak jak Wam mówiłem, to wypuszczę górą i potem zejdę w dół, żeby trójnikiem połączyć. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Teraz dłuższy taki odcinek rurki sobie zaprasowuję, z tego względu, że sobie już później dotnę, jak ułożę sobie tą rurkę, będę wiedział, ile obciąć, to sobie później ją obetnę. Tu jak widzicie, no papier na tym liczniku się przydał, bo trochę tego brudu, pyłu tam pospadało, także zawsze dobrze zabezpieczyć. Teraz sobie podnoszę te kolano, tak żeby było w pozycji, jaka powinna być. No i teraz to kolano, które wkręcałem w tą rurkę, która jest w ścianie, zaprasowuję i tam już te przyłącze mam, że tak powiem, zrobione. No i teraz muszę się przyłączyć do tej rury właśnie, która była zgniła, którą gwintowałem do tej 3/4. Tutaj pierwotnie też kolano wkręcałem, planowałem trójnik dać na górze, ale później zmieniłem koncepcję, zobaczycie na jaką. No, po prostu zmieniłem koncepcję z tego względu, że no strasznie ciasno było tam na górze. No a ten otwór wykułem, jakby nie patrzeć, dość spory, także doszedłem do wniosku, że zrobię to troszeczkę inaczej. Tak żeby też było w miarę estetycznie, no ale i też żeby łatwiej mi było to połączyć wszystko ze sobą. No i tu jak widzicie kolano, ale
Uznałem, że właśnie jak trójnik przyłożyłem, że będzie lepiej, jak zamiast kolana to po prostu założę taką prostą łączkę, będzie idealnie trójnik pasował. No i teraz jak widzicie, tutaj pasuje i tutaj od góry kolanem zjadę w dół i na dole trójnika właśnie już wyprowadzenie do licznika. I tutaj sobie zaznaczam linię cięcia. No i teraz zakładam kolano, oczywiście to od razu zaprasuję, bo później jak podniosę, to już tam nie podejdę z praską. No i teraz mogę to ustawić do takiej pozycji, jak powinno być. Oczywiście tutaj na tej rurce podciągam to do góry, czyli można powiedzieć, że dokręcam. No i teraz trójnik, który będzie rozdzielał wodę właśnie na kuchnię i na łazienkę. I teraz sobie zaznaczę linię cięcia tak, żeby właśnie tu w linii prostej to szło, ten odcinek, który jest do odcięcia. No i jak widzicie, tutaj teraz mi się ładnie spasowało, ale na razie jeszcze tego nie zaprasowuję, jeszcze sobie odmierzę kolejne odcinki rurki. I tutaj jak widzicie, no, rurkę trzeba odmierzać od tego czerwonego kołnierza do czerwonego kołnierza, czyli bo rurka musi wejść do samego końca, aż tam w okienku jest takie okienko na tym pierścieniu zaciskowym, musi się tam po prostu ta rurka biała pokazać. No i teraz to możemy tutaj na górze zaprasować. Na dole trójnik. No i teraz to połączyć ze sobą. To jest na tyle dobre, że no te rurki są w miarę elastyczne, można zawsze troszeczkę naddać, tak żeby to móc włożyć ze sobą. No i tutaj, jak widzicie, ładnie weszło, tylko ten pierścień trzeba wcisnąć w ten pierścień zaciskowy, w tą czerwoną tuleję. On powinien tam wskoczyć, czasami wylatuje. No i możemy zaprasować, tylko właśnie jak widzicie, mi się ten pierścień przesuwa, a on musi po prostu siedzieć sztywno w tej czerwonej tulei. Nie może tam gdzieś, nie można zacisnąć tego pierścienia gdzieś poza tą tuleją, gdzieś tam na środku. Bo w środku są tam te o-ringi, uszczelki, które muszą być dociśnięte właśnie.
O, tu mamy, tu teraz zaprasujemy i generalnie zostało nam tylko przyłączenie się, zrobić przyłącze do licznika. No i tutaj jak widzicie nowy trójnik. Tak jak mówiłem, to jest przejściowe, tutaj trójnika ocynk dałem, ale tak jak Wam wspominałem, ocynki daję bardzo sporadycznie, w wyjątkowych przypadkach, przeważnie to już wszędzie się miedź daje. Ale to jest wszystko przejściowe, także no, nie zdąży zarosnąć czy skorodować. Nowy śrubunek. Tutaj też na początku pierwotnie miało być prosta, ale stwierdziłem, że dam kolanko też do tego trójnika, także też no, często powiedzmy w głowie układam sobie tak, w trakcie pracy wychodzi inaczej. No i teraz to uszczelniam gwinty zaworku, oczywiście też śrubunku, no wszystko, jak widzicie wszystko nowe, to co było stare po prostu wyrzuciłem. No i tutaj śrubunek nowy do wodomierza. No i teraz to musimy wszystko spiąć w tym trójniku. Przy takim skręcaniu właśnie dobry jest ten mors. Się łapie i wtedy można sobie skręcać poszczególne elementy. Także śrubunek mamy założony. Teraz zaworek, który no, do spłuczki, do pralki, do spłuczki, do pralki, do spłuczki. No i tam na górze przejściówkę właśnie na peksę będziemy musieli zamontować. Także jak widzicie, tam sobie przygotowałem prostą, ale tak jak wspominałem, zmieniłem koncepcję. I tutaj zamontuję właśnie kolanko. Tylko sobie zaznaczę, tak jak widzicie, tam w głąb wchodzi, także prościej po prostu będzie kolankiem. Tu sobie zaznaczam na trójniku, w jakiej pozycji ma być te kolanko wkręcone, tak żeby no, nie kolidowało z tym zaworem, bo to jest dość istotne, że zawór powinien być tak, a kolanko tak. To dobrze sobie właśnie zaznaczyć punkt, gdzie ma te kolanko wychodzić. No i teraz wkręcam sobie kolanko. No i tutaj dokładnie ta sama zasada, sobie morsem kontruję. I dokręcam to do pozycji, gdzie sobie zaznaczyłem, właśnie gdzie ma to wychodzić.
No i tu jak widzicie ładnie wejdzie, potem drugim kolankiem do góry. Czyli no o wiele lepiej niż tak pierwotnie miałem, żeby wyprowadzać to do góry, no tam by nie bardzo miał pole manewru do wykręcenia. Tak jak widzicie, mało miejsca było, także no, trzeba było sobie jakoś inaczej to rozwiązać, tak żeby było dobrze. No i tu oczywiście to, co mogę, to od razu na zewnątrz sobie zaprasowuję. Tutaj zaznaczam, ile odciąć. No i jeszcze właśnie te przyłączę do drugiego kolana. Jeszcze przymierzam, czy wszystko tutaj gra, pasuje. I teraz tak, kolano oczywiście sobie na zewnątrz zaprasowuję, bo tam w środku nie miałbym za bardzo jak. No i teraz to odkręcam. Zaprasuję to jedno i jedno zostanie właśnie tam w środku, jeszcze zaprasowanie. Tutaj sobie już na gotowo to wszystko zrobię. No i pozostało jeszcze wpiąć się tylko do tej całej odcinka nowej instalacji, ten ostatni kawałek zaprasować, skręcić to z licznikiem i w sumie mamy zrobione. No teraz już możemy założyć uszczelkę i skręcić ten trójnik, właśnie ten śrubunek z licznikiem, puścić wodę, posprawdzać. No, tu śrubunek trzeba porządnie przykręcić, żeby no, nie było wycieków. Zresztą jak się wodę puści, trzeba wszystko posprawdzać, czy nie ma żadnych nigdzie wycieków, nieszczelności.
No i teraz puszczamy wodę. No, tutaj powinno się ten perlator wykręcić, zanim się wodę puści. Ja tutaj puściłem, no oczywiście ten cały kamień brud zapchał perlator, no ale to jest akurat drobiazg, żeby to wyczyścić. Zobaczcie, no przy takich rurach to jest normalne. Także w sumie tutaj poczyściłem te rury, posprawdzałem. Jak widzicie, woda dosyć ładnie leci, że w sumie to cała moja dzisiejsza robota. Jeszcze sprawdzam, czy nie ma jakichś wycieków, czy wszystko dobrze gra, ale wszystko było dobrze, także to na tyle. No i tak, zrobiliśmy i teraz sprawozdanie. Więc tak, no powiem Wam, że tak zgniłej rury zarośniętej już dawno nie widziałem. Tak jak tam widzieliście, mam nadzieję, że to ujęło. Tam było, jak odcięłem ten trójnik cały, to po prostu odpadło, to tylko się trzymało, tak było skręcone, to było tak przylegało, trzymało to skręcenie, to resztę, także ja nawet nie musiałem odkręcać. No i tam, jak widzieliście, ten gwint w tym trójniku był tak zgniły do połowy, że musiałem ten gwint ściąć i na nowo gwintować. No, te rury to po prostu tragedia, powiem Wam, tragedia była. Tam się w rękach sypało, zresztą jak było zarośnięte, to też widzieliście, pokazywałem. Także no takiego bypassa zrobiłem, że tak powiem, z tej peksy od licznika tam do tych rurek się podpięłem. Generalnie rzecz biorąc, jestem tam z panią umówiony, że nie wiem, czy po świętach, czy po nowym roku będziemy wymieniać całą instalację. Także teraz zrobiłem tak, żeby miała tą wodę na święta, no bo raczej kiepsko bez wody na święta. Także tam, no powiedzmy z grubsza tak uratowałem tą sytuację, mogę tak to nazwać. No a po świętach, czy tam po nowym roku, tam jeszcze kwestia domówienia się, będziemy kłuć wszystko, te stare rury wydobywać i kłaść od podstaw nową instalację. Tam administracja, widziałem, piony powymieniała, tam są te rury zgrzewane, także jak teraz wymienię tutaj pani instalację tą wodną, te rury, także no, będzie miała na długi czas spokój. Nie wiem, czy mi się nagrało, czy to pokazało, ale tak puściłem wodę, no to taka kawa poleciała, to już nawet nie była herbata, to była kawa czarna gorzka. No, nie ukrywam, dawno nie widziałem tak rur w tak opłakanym stanie, ale no co się dziwić, no stare rury tam nie były zmieniane od czasu, kiedy ten blok wybudowano, to nie wiem, z 30-40 lat. Także no miały generalnie prawo przegnić. Ale no, tutaj Wam jeszcze raz powiem, no, zaskoczony jestem, że to tylko tak jak chyba widzieliście, psiurkało takim cieniusieńkim strumyczkiem.
mimo że to w koło było obgniłe, tam nic nie trzymało. Bo tak jak mówię, jak obcięłem tą rurę, to po prostu odpadło. Ten gwint został tam w środku, w tym trójniku, a to resztę odpadło. Także no, tak czy inaczej, no, zrobione jest. Woda puszczona, posprawdzane. I teraz, nie wiem, po świętach lub po Nowym Roku będziemy tam jechać z całą instalacją, czyli wykuwać te stare rury i kłaść nową instalację. Tam w Peksie właśnie położę całość. Wtedy już będzie na lata spokój. Także na dzisiaj tyle. Dzięki. I co? Do zobaczenia przy następnych pracach jak zawsze. Cześć.